Wyobraź sobie tę scenę, bo prawdopodobnie przeżywasz ją niemal każdego ranka. Jest 5, może 6 rano. Twój telefon na szafce nocnej zaczyna wyć, przerywając twój sen w najgorszym możliwym momencie. Twoja pierwsza reakcja to nie jest wdzięczność za nowy dzień, ale czysta biologiczna niechęć. W twojej głowie natychmiast pojawia się niezwykle przekonujący prawnik. Twoja podświadomość. Zaczyna on wygłaszać mowę obrończą na rzecz zostania w łóżku. Mówi ci, że jesteś zmęczony, że wczoraj pracowałeś do późna, że te dodatkowe 15 minut drzemki to jedyna rzecz, która uratuje twój dzisiejszy nastrój. Naciskasz przycisk drzemki, potem drugi raz. Kiedy w końcu zwlekasz się z łóżka, jesteś już spóźniony. Zaczynasz dzień od reaktywnego sprawdzania powiadomień, maili i newsów, które wstrzykują ci dawkę cudzych problemów prosto do krwiobiegu. Zanim wypijesz pierwszą kawę, twoja uwaga jest już rozszarpana, a ty czujesz się, jakbyś przegrał walkę, która jeszcze na dobre się nie zaczęła. Jeśli czujesz, że twoje życie zawodowe i prywatne to ciągła próba nadgonienia rzeczywistości, musisz zrozumieć jedno. To, jak zaczynasz swój poranek, determinuje to, jak przeżyjesz swoje życie. Czytam i działam. Lekcje z książki, które wprowadzisz w życie. Formuła 20/20/20. Fundamentem wszystkiego jest to, co Robin Sharma nazywa godziną zwycięstwa. To ta pierwsza godzina po przebudzeniu, która decyduje o twoim kierunku dnia. Kluczowa zasada brzmi: musisz wyskoczyć z łóżka natychmiast po przebudzeniu. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ w tych pierwszych sekundach twój mózg znajduje się w stanie tzw. przejściowej hipofrontalności. To moment, w którym kora przedczołowa, odpowiedzialna za logiczne analizowanie lęków i to ciągłe męczące gadanie w głowie, na chwilę milknie. To jedyny moment w ciągu dnia, kiedy masz bezpośredni dostęp do swojej kreatywności i odwagi, zanim zaleje cię potop codziennych obowiązków. Jeśli pozwolisz swojemu prawnikowi podświadomości dojść do głosu i zaczniesz negocjować z budzikiem, ta przestrzeń znika. Wygrywając tę pierwszą bitwę, wysyłasz swojemu mózgowi sygnał, że to ty rządzisz sytuacją. To kwestia biologicznego wykorzystania chwili, w której twój umysł jest najbardziej plastyczny. Skoro już stoisz na nogach, potrzebujesz precyzyjnego planu, a nie bezmyślnego błąkania się po domu w poszukiwaniu czystych skarpetek. Tutaj wchodzi formuła 20/20/20, która jest sercem klubu 5 rano. Pierwsze 20 minut to ruch i nie mówimy tu o delikatnym rozciąganiu się. Kiedy intensywnie ćwiczysz, twój organizm uwalnia BDNF, czyli neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego. To dosłownie nawóz dla twoich neuronów, który poprawia sprawczość poznawczą, indukowaną wysiłkiem fizycznym i przyspiesza tworzenie nowych połączeń. W 20 minut zmieniasz swoją chemię mózgu z trybu przetrwanie na tryb dominacja. Kolejne 20 minut to refleksja, to czas na ciszę, medytację lub pisanie dziennika. W świecie, który nieustannie bombarduje cię bodźcami, te 20 minut to twoja bańka całkowitego skupienia. Zapisywanie celów, planowanie dnia lub po prostu bycie w ciszy pozwala ci zbudować dystans do problemów, które jeszcze wczoraj wydawały się nie do pokonania. Ostatnie 20 minut to nauka. Czytasz książki biznesowe, słuchasz podcastów edukacyjnych, studiujesz biografię ludzi sukcesu. Jeśli będziesz robić to codziennie, w ciągu roku poświęcisz na rozwój ponad 120 godzin. To jest moment, w którym budujesz twój autorytet i wiedzę, podczas gdy twoja konkurencja jeszcze smacznie śpi. Tworzenie nowego nawyku. Musisz jednak wiedzieć, że samo poznanie tej formuły nic nie zmieni, jeśli nie zrozumiesz, jak twój mózg uczy się nowych nawyków. Sharma wprowadza protokół instalacji nawyków, który trwa 66 dni i jest podzielony na 3 brutalne fazy, po 22 dni każda. Pierwsza faza to destrukcja. To jest moment, w którym twoje stare ja, to które kochało drzemki, zaczyna stawiać opór. To boli. Czujesz opór w każdej komórce ciała i masz wrażenie, że to, co robisz, nie ma sensu. Większość ludzi poddaje się właśnie tutaj, myśląc, że nie są rannymi ptaszkami. Prawda jest taka, że po prostu przechodzą przez proces niszczenia starych ścieżek neuronalnych. Druga faza to instalacja. Tutaj zaczynasz budować nowe struktury, ale wciąż czujesz się nieswojo. To etap bałaganu, w którym twoje życie przypomina remont mieszkania. Stare już nie działa, a nowe jeszcze nie jest gotowe. Trzecia faza to integracja. Dopiero tutaj nowy nawyk staje się częścią twojej tożsamości. Wstanie o 5 rano przestaje wymagać wysiłku, a staje się tak naturalne jak mycie zębów. Zrozumienie tego 66-dniowego cyklu jest kluczowe. Podaję ci mapę przez Dolinę Rozpaczy, którą musisz przejść. Szerzej ten wątek omawiam w książce Fastly Milionera. Odsyłam do nadrobienia. Warto też porozmawiać o czymś, co wielu z nas postrzega jako wroga, przed którym należy uciekać, a co w rzeczywistości jest twoim największym sojusznikiem. Mowa o presji i stresie. Żyjemy w kulturze, która promuje święty spokój i każe nam unikać napięcia za wszelką cenę. Jeśli twoje życie jest pozbawione wyzwań, które sprawiają, że czujesz dreszcz niepokoju, to znaczy, że stoisz w miejscu. Presja to przywilej.
Dlaczego? Bo oznacza, że to, co robisz, ma znaczenie, że grasz o wysoką stawkę. Ludzie, którzy nie czują presji, to zazwyczaj ci, którzy niczego nie ryzykują i nie próbują przesuwać granic swoich możliwości. Musisz zaakceptować, że stres nie jest błędem w systemie, ale nieodłącznym elementem drogi do mistrzostwa. Musisz jednak zrozumieć koncepcję, którą Sharma nazywa cyklem bliźniaczym. Musisz odpoczywać. Większość ambitnych osób wpada w pułapkę myślenia, że sukces to sprint, który trwa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To jest sposób na szybką katastrofę. Prawdziwa, długofalowa skuteczność opiera się na rytmie, intensywnym wysiłku przeplatanym równie intensywnym odpoczynkiem. Możemy to porównać do budowania formy na siłowni. Kiedy podnosisz ciężary, w Twoich mięśniach powstają mikrourazy. Ty ich wtedy nie budujesz, tylko je niszczysz. Prawdziwy wzrost, czyli hipertrofia, zachodzi dopiero wtedy, gdy odkładasz hantle i idziesz spać. To w fazie regeneracji Twój organizm nadbudowuje tkankę, byś następnym razem mógł podnieść więcej. Dokładnie tak samo działa Twój umysł i Twoja kreatywność. Jeśli tylko pracujesz i nie potrafisz odpuścić, Twoja gęś znosząca złote jaja, czyli Twoje zdrowie, zdolność logicznego myślenia i pasja, w końcu padnie z wycieńczenia. Wtedy nie będzie już ani jaj, ani gęsi. Zostaniesz z wypaleniem, które leczy się latami, a nie podczas jednego wolnego weekendu. Musisz zmienić Twój paradygmat dotyczący nic nie robienia. Odpoczynek, sen i czas wolny to nie są nagrody, na które musisz zasłużyć po ciężkim tygodniu. To nie są luksusy dla leniwych. Strategiczna odnowa to proces, który pozwala Twojej podświadomości przetworzyć dane, połączyć kropki i wygenerować te błyskotliwe pomysły, na które nigdy byś nie wpadł, siedząc 10. godzinę przed monitorem. Bez regeneracji Twoja praca staje się płytka, reaktywna i pozbawiona iskry. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw subskrypcję i lajka, to bardzo pomaga dotrzeć do szerszego grona. Taktyki geniuszu. Aby jednak wyjść na poziom realnych wyników, musisz zacząć stosować zestaw taktyk, które mają jeden cel – ochronę Twojej uwagi. W świecie, gdzie każdy chce Ci coś sprzedać lub o coś poprosić, skupienie to jedyna waluta, która się liczy. Pierwszym krokiem jest stworzenie bańki całkowitego skupienia. To nic innego jak fizyczne odcięcie się od wszystkiego, co może Cię rozproszyć. Wynosisz telefon do innego pokoju, wyłączasz powiadomienia na komputerze i sprzątasz biurko tak, by nie leżało na nim nic zbędnego. Informujesz domowników lub współpracowników, że przez najbliższy czas jesteś niedostępny. To nie jest egoizm. To higiena pracy. Szerzej omawiam ten temat przy omówieniu książki Zjedz tę żabę Briana Tracy. Zachęcam do odświeżenia. Gdy już zabezpieczysz swoje otoczenie, wprowadzasz zasadę 90/90/1 przez kolejne 90 dni. Pierwsze 90 minut Twojej pracy poświęcasz wyłącznie na jedno najważniejsze zadanie, które realnie pcha Twoją karierę lub biznes do przodu. Żadnego sprawdzania maili na rozgrzewkę, żadnych szybkich spotkań. Po prostu siadasz i robisz to, co najtrudniejsze i najważniejsze, wykorzystując fakt, że Twój mózg jest rano najświeższy. Musisz jednak pamiętać, że nikt nie jest w stanie pracować na najwyższych obrotach przez kilka godzin bez przerwy. Dlatego zastosuj metodę 60/10. Pracujesz w pełnym skupieniu przez równe 60 minut, a potem robisz 10 minut obowiązkowej przerwy. W tym czasie musisz wstać od biurka, napić się wody lub wykonać kilka prostych ćwiczeń. To pozwala oczyścić umysł z tak zwanej pozostałości uwagi i sprawia, że kolejną godzinę zaczynasz z takim samym impetem. Cała metoda opiera się na metodzie Pomodoro, która również jest na kanale wraz z gotowymi licznikami. Kolejnym elementem jest codzienna piątka. Zamiast tworzyć listy zadań, których nigdy nie kończysz, każdego ranka wybierasz 5 małych, konkretnych rzeczy, które musisz dowieść do wieczora. Wykonanie ich wszystkich buduje w Tobie nawyk wygrywania i daje jasny sygnał, że panujesz nad dniem. Gdy kończysz pracę zawodową, nie idź prosto na kanapę. Zastosuj trening na drugą falę energii, czyli około 20 minut ruchu. Krótki spacer, rower czy seria pompek pozwoli Ci spalić stres nagromadzony w ciągu dnia i wejść w wieczór z nową energią dla bliskich, zamiast wegetować przed telewizorem. Uniwersytet w drodze. Każda chwila spędzona w aucie, autobusie czy w kolejce to okazja do słuchania audiobooków lub podcastów edukacyjnych. To najprostszy sposób, by rocznie przyswoić wiedzę z kilkunastu książek bez siadania nad nimi. Kolejnym krokiem jest budowanie Dream Teamu, czyli delegowanie wszystkiego, w czym nie jesteś ekspertem. Jeśli spędzasz godziny na rzeczach, których nienawidzisz lub których nie umiesz robić dobrze, tracisz pieniądze i czas. Skup się na swojej głównej robocie, a resztę oddaj ludziom, którzy zrobią to szybciej. Abyś nie musiał każdego poranka zastanawiać się, co masz zrobić, potrzebujesz tygodniowego systemu projektowania. W każdą niedzielę wieczorem poświęć 30 minut na zaplanowanie całego nadchodzącego tygodnia. Rozpisz bloki pracy,
czas na odpoczynek i spotkania. Dzięki temu w poniedziałek rano nie tracisz energii na decyzje, tylko od razu przechodzisz do działania. Całość domyka zasada bycia 60-minutowym studentem. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zajęty, codziennie poświęcasz godziny na naukę czegoś nowego w swojej branży. W dzisiejszych czasach wiedza starzeje się błyskawicznie. Jeśli przestaniesz się uczyć przez godzinę dziennie, to tak naprawdę zaczynasz się cofać. Ta 1 godzina sprawi, że za rok będziesz w zupełnie innym miejscu niż Twoja konkurencja, która ten czas poświęciła na rozrywkę. Higiena snu i poranka. Przejdźmy teraz do wdrożenia, bo wiedza bez działania to tylko intelektualna rozrywka, która nie płaci rachunków. Jeśli chcesz zostać członkiem klubu 5 rano, musisz przestać myśleć o wstawaniu, a zacząć myśleć o kładzeniu się spać. Twój poranek zaczyna się wieczorem poprzedniego dnia. Nie da się wstać o 5 rano pełnym energii, jeśli do północy scrollowałeś Instagrama, bombardując oczy niebieskim światłem, które blokuje produkcję melatoniny. Twoim pierwszym krokiem w planie działania jest wprowadzanie godziny cyfrowego detoksu przed snem. Godzinę przed snem telefon ląduje w innym pokoju. Wykorzystaj ten czas na czytanie, ciepłą kąpiel lub rozmowę z bliskimi. Twoim celem jest przygotowanie organizmu do głębokiego snu, który jest fundamentem Twojego jutrzejszego sukcesu. Drugi krok to fizyczne utrudnianie sobie powrotu do łóżka. Ustaw budzik i połóż telefon po drugiej stronie pokoju. To zmusi Cię do wstania i zrobienia kilku kroków. W tym momencie Twoim jedynym zadaniem jest nie myśleć, nie analizuj, jak bardzo jesteś niewyspany. Po prostu idź do łazienki i przemyj twarz zimną wodą. To mały fizjologiczny szok, który pomoże Ci wyjść z oparów snu. Następnie natychmiast załóż strój sportowy, który przygotowałeś sobie wieczorem. Twoim celem jest wyeliminowanie jak największej liczby decyzji, które musiałbyś podjąć rano. Im mniej decyzji, tym mniejsza szansa, że Twój wewnętrzny prawnik przekona Cię do powrotu pod kołdrę. Trzeci krok to bezwzględne trzymanie się formuły 20/20/20 przez pierwsze 22 dni. Pamiętaj, że to faza destrukcji. Będzie ciężko, będziesz czuł się zmęczony, a Twoi znajomi mogą pukać się w czoło. To jest cena, którą płacisz za wyjście z przeciętności. Traktuj te 66 dni jak eksperyment naukowy, w którym Ty jesteś obiektem badań. Jeśli przetrwasz pierwszą fazę, kolejna będzie już tylko łatwiejsza. Twoim zadaniem jest po prostu stawić się do pracy nad samym sobą każdego ranka, niezależnie od nastroju. Podsumowując, wstawanie o 5 rano nie jest magiczną pigułką, która nagle uczyni Cię milionerem. Poprzez formułę 20/20/20 budujesz odporność fizyczną, jasność umysłu i przewagę intelektualną. Poprzez protokół instalacji nawyków rozumiesz, że ból na początku jest częścią procesu, a nie sygnałem do odwrotu. A dzięki taktykom geniuszu chronisz swój czas przed światem, który chce Ci go ukraść za pomocą powiadomień i nieistotnych spraw. Prawdziwa wielkość nie rodzi się w blasku fleszy, ale w ciszy poranka, kiedy nikt nie patrzy i kiedy jedyną osobą, którą musisz pokonać, jesteś Ty sam z wczoraj. Jak wielokrotnie powtarzał autor książki, szczęśliwy poranek zmienia wszystko. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw subskrypcję i lajka, to bardzo pomaga dotrzeć do szerszego grona. Do usłyszenia.